Cześć, witajcie. Ja dzisiaj w okularkach. Chciałbym z Wami pogadać o efektach ubocznych, które męczą mnie tydzień po mojej drugiej chemioterapii. Zanim będziemy mówić o faktycznym odcinku, chciałbym Was prosić o wsparcie, jeśli jest taka możliwość. W opisie tego filmu macie linka do Buy Coffee oraz do Blika. Moja sytuacja finansowa w tej chwili jest beznadziejna. Będę nagrywał niedługo odcinek, w którym opowiem o moich finansach w Wielkiej Brytanii, jak to wygląda, co system oferuje, czego nie oferuje, co jest, czego nie ma. Myślę, że odcinek będzie ciekawy i zainteresuje kilka osób. Jeśli nie jesteście w stanie wysłać mi jakichkolwiek pieniędzy, ja to oczywiście rozumiem, nie ma problemu. Możecie mnie wesprzeć oglądając film, którykolwiek z moich filmów. To jest naprawdę wsparcie dla algorytmu YouTube'a, dużo większe niż sub, dużo większe niż komentarz czy łapka w górę. Zauważyłem to, zresztą ludzie o tym na internecie piszą, że najważniejsze są wyświetlenia oraz czas, który ludzie spędzili na oglądaniu danego filmu. Okej, tyle tytułem sprzętu. Jedziemy. Jestem tydzień po mojej drugiej chemioterapii. Siadły mi oczy. Jestem w okularkach, tak jak właśnie widać. Żona mi mówi, że wyglądam dużo mądrzej niż zwykle. Miło. O, kamera tutaj cały czas Elvisa widzi. Ja okulary mam zasadniczo od dzieciństwa. Tak teoretycznie mam. To znaczy miałem tam jakąś minimalną wadę wzroku. Na jednym nie było nic, na drugim było 0,25. No i wiadomo, z wiekiem oczy się psują. Nie idzie to zwykle w drugą stronę. Na chwilę obecną wadę wzroku mam -1, co jest jakąś taką niewielką wadą. Natomiast mnie to tak doprowadza do nerwów i to tak bardzo przeszkadza, że ja sobie nie wyobrażam, jak ludzie są w stanie egzystować czy istnieć, jak mają na przykład -20. A wiem, że tacy są. To jest strasznego. Okularów ja do tej pory używałem tylko i wyłącznie jeżdżąc samochodem w nocy. To chyba się nazywa astygmatyzm, jeśli dobrze mówię. Nie jestem pewien, nie jestem ekspertem. Proszę pamiętajcie, nie jestem ekspertem. W żadnym wypadku. Ja się mogę mylić, a jeśli Wam się wydaje, że się pomyliłem, to raczej na pewno się pomyliłem. Więc do wszystkiego, co mówię, proszę podchodzić z odpowiednią dozą nieufności. Wracając do okularów. Tylko i wyłącznie jak jeździłem w nocy, używałem okularów, bo mi się obraz rozjeżdżał. To znaczy, patrząc na przykład na latarnię, widziałem taki krzyż świetlny, coś takiego. I oglądając takie zdjęcia na internecie, doszedłem do wniosku, że to jest chyba właśnie astygmatyzm. Te okularki to zlikwidowały. Super mi się jeździ wieczorem. Mam zawsze jedną parę okularów w samochodzie. Oprócz tego, jak byłem tak bardziej aktywny zawodowo i częściej jeździłem, się poruszałem, no to mam jeszcze szkła kontaktowe. Tydzień po chemioterapii bez okularów nie jestem w stanie siedzieć przed komputerem. Nie widzę. Wszystko mam rozmazane. Dlatego też jak się przygotowywałem do nagrania, no to okularki. Wczoraj wieczorem, wczoraj moja żona nawet zauważyła, że cały dzień przechodziłem w okularach, co się chyba mi nie zdarzyło nigdy. No ale muszę, bo inaczej nie widzę. Drugą rzeczą, która mi tak bardzo doskwiera, to jest otyłość. Jem bardzo dużo sterydów, mam bardzo mało ruchu, grubnę. I to grubnę naprawdę czuję to, że jest mnie za dużo, jest mnie coraz więcej i to idzie w złym kierunku. Pielęgniarka mi powiedziała, że tak to jest, tak to musi być, i nie ma innego wyjścia, tak? Po zakończeniu chemioterapii, trzeba się wziąć za siebie, jak się odstawi te sterydy. Nie jestem w stanie wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych, ani zwiększać jakiejś mojej aktywności fizycznej, z tego względu, że mam wodę w opłucnej, czyli w przestrzeni między płucem a plecami. Mam płyn. Znaczy powiedziałem woda, to się fachowo nazywa płyn, bo to nie jest czysta woda.
uciska mi to płuco, zmniejsza moją wydolność, więc no siłą rzeczy nie jestem w stanie ćwiczyć w domu, tak, żeby jakoś tam próbować zapanować nad tą wagą. No ale sterydy przy tego typu chemioterapii są niestety niezbędne. Kolejnym moim problemem są infekcje. To takie dosyć uprzykrzające życie. To już mówiłem, że skaleczyłem się w palec. Dała mi się infekcja, nie byłem w stanie chodzić. No i mimo skończonej terapii antybiotykowej ta infekcja tak do końca nie zeszła. Tam nadal ona jest, ten palec jest cały czas lekko opuchnięty. Sprawia mi to ból w trakcie chodzenia. No i no nie jest fajne tam. Kolejnym problemem moim są afty w ustach. Mam specjalny płyn na to, bo lekarz mi powiedział, że coś takiego może wystąpić i muszę pukać w buzię takim specjalnym płynem. Niestety ten płyn mi nie pomaga. No i jest problem z jedzeniem, tak? No człowiek chciałby coś zjeść, a boli. Chciałby mówić mi nawet w trakcie mówienia. Odczuwam ból, bo mam tych bombi trochę w buzi i nie jest to fajne. Dalej jedziemy. Włosy. No, jak wiecie, ja włosów nie mam, więc no, nie wyłysiałem. Ale jak do tej pory goliłem się co drugi dzień, teraz się golę co czwarty dzień. 4 dni normalnie bez golenia i nie ma problemu. Nie rosną włosy. No, jedyna rzecz z tego taka, że nie sprawia mi to jakiegoś problemu. Natomiast wiem, że kobiety mają z tym problem i były 2 sąsiadki tam w moim rodzinnym Rybniku w Polsce, to obie panie biegały z perukami, nie? No, u mnie to na szczęście odpada. Czy ja powinienem narzekać? No zasadniczo nie powinienem narzekać, bo pielęgniarka nowotworowa powiedziała mi, że ja bardzo dobrze znoszę tą chemioterapię. Ja się z nią w pełni zgadzam, bo na własne oczy widziałem przypadki takie, że nie można było komuś podać chemioterapii, bo ta osoba ją tak źle znosiła. Właściwie trochę błędnie to powiedziałem. Powinienem powiedzieć, organizm tej osoby tak źle przyjmował tą chemioterapię, że lekarze nie byli w stanie podać jej tego. No, w efekcie nie dało się leczyć, tak. No więc, a jak nie da się podać chemioterapii i ma się raka, no to nic dobrego z tego nie wynika. Ja mam ten komfort, że jakoś tak funkcjonuję. Jako były opiekun medyczny, mam nadzieję, że wrócę jeszcze do pracy. Moim takim wyznacznikiem samodzielności było to, że ktoś był w stanie iść do ubikacji i z niej wrócić. Więc dla mnie to była osoba, znaczy nie tylko dla mnie, no, dla ogółu to była osoba samodzielna. Ja z tym nie mam na chwilę obecną problemu, więc no, trzymać kciuki, będzie dobrze, tak. No, inaczej być nie może. Czytałem komentarze pod moimi filmami. Jedna pani napisała, że nie wyglądam jak ćpun, tylko wyglądam jak ten premier Wielkiej Brytanii. Przypomniało mi się, Winston Churchill. To mi takie, bardzo mi to pochlebia, że jest podobny do Winstona Churchilla. Bardzo pani dziękuję, oczywiście pozdrawiam panią serdecznie. Niebawem nagram odcinek o finansach. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. To wydaje mi się miałem w miarę ciekawego do powiedzenia. W przyszłym tygodniu mam wizytę u lekarza, hematologa, więc być może dowiem się czegoś nowego na temat stanu mojego zdrowia. Dzięki, że jesteście, dzięki za pozytywne komentarze. To jest w ogóle tak samo ważne chyba jak sama chemoterapia, bo to daje takiego powera, daje to taką pozytywną energię. Endorfiny, tak to się mówi? Jak się przekręcam, to przepraszam. No co, no, kontynuować chemioterapię, kochać, całować, tulić żonę i czytać wasze pozytywne komentarze. No, na tym się w tej chwili skupiam. Jeszcze raz dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądźcie zdrowi.